Dziś przed nami jeden z najsmutniejszych filmów w historii kanału YouTube Classic Auto. W filmie tym będziemy żegnać przyjaciela. Zostańcie z nami. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Już w dniach 24-25 czerwca będziemy rozstawać się z tym samochodem. Jest to samochód dla nas bardzo ważny, ponieważ jest to wóz operacyjny magazynu Classic Auto. Do tej pory. Przez ostatnie 2 lata pomagał nam on w wielu rozlicznych obowiązkach naszego pisma. No cóż, nie ma co ukrywać, że głównym jego atutem był bagażnik, ponieważ został on wybrany ze względu na to, że jest po prostu ciekawym, nieoczywistym klasykiem, z dużym silnikiem, mocnym napędem, no i właśnie zdolnością przewożenia wielu magazynów Classic Auto dla Was, dla naszych czytelników. Ten samochód będzie teraz można nabyć na terenie targów w Kielce, gdzie w dniach 24-25 czerwca będzie się odbywać Classic Auto Market, czyli wydarzenie, wydaje mi się, najlepsze właśnie do sprzedaży tego samochodu. Już 24 i 25 czerwca zapraszamy na Mubi Dapit Tuning Festival i Classic Auto Market do targów w Kielce. Czerwcowe wydarzenie to prawdziwe święto tuningu i klasycznej motoryzacji. Co Cię czeka na miejscu? Pokazy driftu, auta tuningowane, gwiazdy świata motoryzacji, super samochody, klasyki, strefa auto detailingu, a także największa w Polsce giełda pojazdów zabytkowych, a w niej licytacje aut również bez ceny minimalnej. Wszystkie przydatne linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Pierwsza giełda tego typu, na której nie tylko samochody będzie można sobie zobaczyć, ale także zabrać na podnośnik, skonsultować z ekspertami, jaki ten samochód rzeczywiście jest, czy dobry, czy zły, czy warto, czy nie warto go kupować, a także będzie można załatwić wszelkie formalności i już tym samochodem będzie można opuścić targi Kielce. I jaka będzie jego cena? Tego jeszcze nie wiem, ponieważ licytacja zacznie się bez ceny minimalnej. Jeśli wylicytujecie go za 50 groszy, no to widać, tyle ten samochód jest wart. Ale wierzcie mi, że jest warty znacznie więcej. Teraz zapraszam Was za kierownicę, gdzie Was do tego przekonam. Chodźcie ze mną. Pierwsza uwaga, to jak widzicie ten samochód teraz, to nie do końca tak będzie wyglądał w Kielcach, ponieważ w dobrej handlarskiej tradycji oczywiście pomalujemy trawę na zielono i samochód przejdzie detailing. Gdzie tu jest pedał gazu? Jest, fajnie. Troszkę głęboko. No ciekawe, no jest to inne doświadczenie. Od samego momentu przykręcenia tego kluczyka w tej trochę fikuśnej stacyjce jest to doświadczenie typowego amerykańskiego, popularnego, ale jednak też trochę luksusowego samochodu z połowy lat 90. Do życia obudziliśmy właśnie 3-litrowy silnik V6 Duratec. To była środkowa z 3 dostępnych opcji, ponieważ był dostępny jeszcze słabszy silnik, który nazywał się Vulcan, ale był słabszy. Był ten silnik, który z 3 litrów pojemności generował całe 203 konie mechaniczne i było jeszcze V8, które miało około 240 koni. No także wydajność pełną gębą, ale właśnie za to między innymi lubimy te samochody amerykańskie. Tak się zastanawiam nad powodem, dla którego miałby Was zainteresować ten samochód i do końca nie wiem, ponieważ jest właściwie tak beżowy, obły, nijaki i bezosobowy jak cała amerykańska motoryzacja, ta mainstreamowa ostatnich dekad. Przy czym muszę powiedzieć, że ja akurat sam ten samochód darzę dużym szacunkiem i pewnego rodzaju nawet uznaniem, pożądaniem, ponieważ gdy byłem pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych, co miało miejsce no już jakieś 20 lat temu, to pamiętam, że na drogach Minnesoty ten samochód przykuwał moją uwagę, ten model. Na tle tych wszystkich takich bardziej kanciastych, prostopadłościennych projektów z pierwszej połowy lat 90., lat 80., ten samochód się wyróżniał. No, był egzotyczny, no, był jakiś. Patrzcie, jak to idzie. No, tak idzie jak idzie, nie? Wiadomo, jak idą V6 amerykańskie z lat 90. No, szczególnie przez tą 4-biegową automatyczną skrzynię, która tutaj troszkę ten potencjał nam ogranicza.
ale ogólnie doświadczenie fajne. No. Fajne. Jeśli lubicie z jakiegoś powodu, tak jak ja na przykład z powodu wspomnień, tę amerykańską motoryzację sprzed już blisko 30 lat, to ten Taurus jednak będzie ciekawym doświadczeniem i będzie takim wejściem na głęboką wodę, jeśli chodzi o motoryzację z tamtych czasów. Tyle ode mnie, to jest to, co ja chciałem powiedzieć o tym samochodzie, ponieważ jeśli chodzi o rynek, czy nawet o dokładne właściwości tego samochodu, mamy w redakcji Classic Auto, które znają się na tym lepiej ode mnie i właśnie do nich jedziemy. Przystanek pierwszy, Piotr Życzyński, nasz ekspert od rynku, a następnie samochód przejmie Michał Reicher, czyli osoba, która testuje u nas samochody również w drukowanej wersji magazynu. No i tak, przyznam się Wam do czegoś. Ja byłem absolutnym przeciwnikiem zakupu tego samochodu. Koledzy nawet go do końca ze mną nie skonsultowali, bo mieliśmy kupić albo Passata B3 w kombi z małym przebiegiem, albo Multiple. Natomiast ten Taurus wyskoczył z nienacka i koledzy wsiedli i pojechali i go kupili. Mi się nie podoba. Jest brzydactwem, wygląda jak, nie wiem, jakiś mrówkoja, tutaj jest język, tutaj są oczy i ten język tak wyskakuje, łapie muchę, nie, fuj, nie? Gdyby nie kupuję tego, na pewno nie obróciłbym się za nim w garażu, właściwie bym uciekał przed nim. Zdecydowanie fajniejszy jest ten Taurus przedliftowy, który ma pełniejsze lampy i tak dalej, ale to nie o to chodzi w tym samochodzie. Ten samochód jest legendą. Historia, milion. Po prostu, wiecie, bezcenne. Wpis w historię w postaci wóz redakcyjny Classic Auto jest w ogóle chapeau bas. To jest raz. Dwa, on fajnie pachnie. Niestety nie jestem w stanie Wam tego pokazać, ale on cudownie pachnie. Ma fajne wnętrze, fajna kolorystyka. Dopóki nie widzimy tego beznadziejnego przodu i beznadziejnego tyłu, a patrzymy się na niego od boku i widzimy tą deskę, te fajne beże w środku, tutaj jakiś kod do otwierania tego samochodu bez kluczyka, no w ogóle super, bardzo mi się podoba. Zapraszam Was na Classic Auto Market, żebyście sobie wsiedli i powąchali, bo naprawdę pachnie bardzo słodko, tak trochę japońsko, rzekłbym. Japońskie samochody fajnie pachną, Szwajcarią, nie wiem dlaczego tak mi się to kojarzy, ale to pewnie sentyment z dzieciństwa. Czy ten samochód ma wartość inwestycyjną? No dobra, no to tak, ustaliliśmy, że jest brzydki, ale ładny w środku i fajnie pachnie. I czy ma oryginalny lakier? Może coś tutaj było lakierowane, ale nie, no tak chyba wygląda całkiem. Pach. Staramy się zawsze sprawdzać w kilku miejscach. Ja jeszcze uwielbiam, słuchajcie, sprawdzać tutaj. Tutaj czasami wchodzą jakieś kwiatki, historie wypadkowe, bo może być tak, że samochód miał zmienione drzwi na nowe i wtedy nie widać, że coś się tam działo. Ale nie, tutaj wygląda to wszystko fajnie, jest brudny ten samochód. Koledzy z redakcji obiecują, że na targi, na nasz Classic Auto Market będzie po detailingu. Tutaj z tyłu jest trochę więcej, ale to nadal mamy pierwszy lakier na mój gust. Przebieg. $113 000 mil, czyli jakieś 170 000 kilometrów z górką. Nadal mamy poniżej 200. Pamiętajcie, 200 000 to jest taki przebieg krytyczny dla każdego samochodu pod względem inwestycyjnym. Powyżej 200 samochody działają, być może nawet się nie psują bardziej, ale po prostu odstraszają kolekcjonerów, inwestorów. Podsumowując, historia plus 10, wygląd minus 10, no może minus 8. Czyli nadal jesteśmy na plusie. Oryginalny lakier, przebieg poniżej 200 000, ale tak jak wspomniałem, historia tego samochodu i że jest to wóz redakcyjny robi.
Zapraszam Was teraz serdecznie na test w wykonaniu Michała Reichera. A ja w przeciwieństwie do Mateusza i Piotra jeździłem trochę tym samochodem i to więcej niż oni razem wzięci i reszta zespołu redakcyjnego, więc jestem w stanie coś na jego temat powiedzieć i znam jego zalety. Jakieś tam ma. Najwięcej ludzi krytykowało design tego samochodu. Projektant miał chyba straszną awersję do kątów prostych i kantów, ponieważ samochód się składa praktycznie z samych owali i tak naprawdę no trudno powiedzieć, czy to jest wada, czy to jest zaleta. To jest po prostu fakt. To jest cecha tego samochodu i on po prostu tak ma i moim zdaniem dodaje mu to charakteru. Mi osobiście te samochody się średnio podobały. Ciekawym designerskim smaczkiem, oczywiście kompletnie wyrwanym z kontekstu, jest piękny uśmieszek tego samochodu. No jest to niewątpliwie miły akcent, kiedy idę rano do samochodu i jadę do pracy niezadowolony z życia i samochód się do mnie w ten sposób uśmiecha. Oczywiście nie ma to kompletnie żadnego znaczenia od strony użytkowej, ale jest to taki ciekawy smaczek, który oczywiście nikogo nie interesuje. Nasz redakcyjny Taurus jest w wersji kombi, czyli w wersji, która ma zdecydowanie więcej zalet niż wersja sedan, która poza tym, że jest samochodem i jeździ o własnych siłach, raczej żadnych zalet więcej nie miała. No i oczywiście najmocniejszą stroną kombi, jak to zwyczajnie bywa, jest bagażnik, który jest duży. Nie jest to może mistrzostwo świata, ponieważ ma dosyć wnikające do środka nadkola i jasną tapicerkę, którą bardzo łatwo uświnić. Niemniej jest on bardzo duży i po rozłożeniu kanapy jest jeszcze większy, także da się w tym samochodzie tak naprawdę przejść wszystkie rzeczy, które są zbędne i niezbędne do życia. Pod podłogą bagażnika jest jeszcze dodatkowy schowek na mniej lub bardziej istotne rzeczy. Dalej nie będę zaglądał, bo nie interesujcie się po prostu i tyle. No i taką pewną też wartością dodaną tego samochodu jest to, iż można otworzyć samą szybę, tak aby wrzucić jakieś niepotrzebne rzeczy do środka, nie otwierając całego samochodu. Taurus jest bardzo przestronnym samochodem, zarówno jeśli chodzi o miejsca z przodu, jak i miejsca z tyłu. Także da się tutaj spokojnie podróżować w co najmniej 4 osoby. W piątkę też. Jest dużo miejsca, żeby usiąść z tyłu, zarówno jeśli chodzi o przestrzeń na nogi, jak i na głowę. I przy moim wzroście, około 1,90 m, mam cały czas bardzo dużo miejsca, tak żeby siedzieć wygodnie i nie wycierać głową pod sufitki. W razie czego też z tej pozycji bardzo łatwo jest sięgnąć po jakieś pierdoły do bagażnika, co akurat jest naturalną cechą samochodów kombi. Ale wszystko zebrane do kupy daje tutaj takie bardzo przytulne miejsce do jazdy na dłuższym dystansie. Wnętrze tworzy spójną całość z nadwoziem, ponieważ jego wzornictwo ma ten sam element wiodący, to jest owal, który jest po prostu wszędzie. Oczywiście pomijając już takie oczywiste elementy jak kierownicę, to owalny jest chociażby panel z radiem, kratki nawiewów, przyciski, nawet nie widzicie tego co prawda na filmie, ale rączka do otwierania pokrywy silnika, także po prostu człowiek, który rysował ten samochód, musiał mieć straszną awersję do kątów prostych. Jeżeli chodzi zaś o samo wnętrze, ergonomicznie w zasadzie nie ma tutaj żadnych rzeczy, o których warto powiedzieć, jest po prostu wszystko w miarę na swoim miejscu. Funkcje nie są poukrywane tak, że trzeba przez długi czas ich wypatrywać. Wszystkie przyciski są mniej więcej dostępne. Najbardziej rozbudowanym elementem jest oczywiście ten najmniej potrzebny, czyli sterowanie radiem, które zajmuje 2/3 całego centralnego panelu. No i oczywiście jako, że samochód jest no, w tamtym czasie z nieco wyższej półki, posiada też sporo rzeczy dodatkowych, tak jak komplet elektrycznych szyb, jak na przykład pokładowy telefon, oczywiście z owalnymi przyciskami, jak żeby inaczej. No i parę takich rzeczy mniej rzucających się w oczy, jak chociażby cup holdery, które w tamtym czasie nie były jeszcze zbyt oczywistym wyposażeniem auta. No nie mogę niestety powiedzieć dobrego słowa o jakości wykonania wnętrza, przynajmniej jeżeli chodzi o plastiki, ponieważ no niestety jest to typowa przypadłość Fordów z tych lat i to zarówno tych europejskich, jak i amerykańskich, że one lubiły pękać, lubiły się rozklejać, także niestety no nie inaczej jest w tym przypadku. Oczywiście ma to też swoje zalety, ponieważ dzięki temu na przykład nie paruje zestaw wskaźników i nie przegrzewają się przewody. Ale dla równowagi, żeby nie było tak, że są same złe rzeczy, bardzo dobrej jakości są obicia tapicerskie, które po wielu latach i jednocześnie intensywnej eksploatacji wytrzymują po prostu nacisk tyłka w spodniach, tak że się nie przecierają, nie pękają, tylko trzymają fason do samego końca. Od siedzenia pasażera dzieli mnie bardzo szeroki tunel, o którym wcześniej wspomniałem. Tego typu rozwiązanie zazwyczaj sugeruje skrzynię biegów wnikającą do kabiny i wał napędowy idący do tylnej osi. Otóż nie.
Zaraz Wam pokażę dlaczego. Otóż dlatego. Pod maską znajduje się silnik V6 ustawiony w poprzek, czyli cały tunel środkowy generalnie to jest pic na wodę, ponieważ nic tam nie ma. Silnik napędzający Taurusa to 3-litrowy Duratec o konstrukcji DOHC, także jest to już nowocześniejsza konstrukcja od poprzedniej jednostki Vulcan, która była stosowana. No to ona występowała równocześnie z Durateca, ale to była jednostka jeszcze przejęta ze starszego Taurusa poprzedniej generacji. Silnik Duratec ma moc 200 koni mechanicznych, no i przy tego typu samochodzie o tej masie i tym rozmiarze no daje dosyć godne, powiedziałbym wystarczające osiągi, tak aby z godnością odpychać się od jezdni. Taurus, jako że jest samochodem z drugiej połowy lat 90., jest mądrzejszy od kierowcy i wydaje mnóstwo dźwięków przypominających o wszystkich problemach typu niezapięte pasy, otwarte drzwi, kluczyk w stacyjce, kluczyk poza stacyjką, nie ten bieg i tak dalej. Także, o Jezu, to nie ten przełącznik, przepraszam najmocniej. Także trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić, że samochód będzie niańczył kierowcę. No ale dzięki temu trudniej o czymś się zapomnieć. Taurus, to co od razu słychać na samym początku, jest bardzo dobrze wyciszony w środku, ponieważ niezależnie od tego, po jakiej jedziemy nawierzchni, z jaką jedziemy prędkością i ogólnie co robimy tym samochodem, jest po prostu cichy i z jednej strony jest to bardzo przyjemna rzecz, ponieważ samochód odcina kierowcę od zewnętrznych bodźców, ale z drugiej strony trzeba też się nieco pilnować, ponieważ stosunkowo mocny i elastyczny silnik bardzo szybko rozpędza wóz do dosyć wysokich prędkości i po prostu łatwo jest przestrzelić punkt ograniczenia i na przykład w zupełnie niespodziewany sposób zamiast ustawowych 50 na godzinę jechać na przykład 90. Trzeba też oczywiście wziąć poprawkę na to, że automatyczna skrzynia biegów bardzo płynnie zmienia przełożenia, w związku z czym w ogóle nie czuć tego, że ten samochód nabiera prędkości w takim tempie. Jeżdżąc Taurusem na co dzień można oczywiście nawiązać mnóstwo znajomości na stacjach paliw, ponieważ ten samochód, no niestety, co by o nim nie mówić, no to do oszczędnych nie należy. W mieście przy takiej jeździe gaz, hamulec, start, stop, waka się tak w granicach 15-20 litrów, czyli no właśnie, nie wygląda to najlepiej. W trasie jest lepiej, ponieważ da się zejść do około 12-13 litrów. Oczywiście wszystko zależy od, jak to zazwyczaj bywa, od nogi kierowcy, ponieważ utrzymywanie wysokich prędkości powoduje, że oczywiście spalanie rośnie, natomiast ciężko jest zejść poniżej 10 litrów i w zasadzie nawet nie tyle ciężko, co jest to niemożliwe w warunkach normalnej eksploatacji. Tak więc no, trzeba się niestety z tym liczyć, że po intensywnym używaniu Forda Taurusa na co dzień będziemy z obsługą stacji paliw na ty. Samochód jest na swój sposób bardzo fajny, ponieważ o ile nie jedzie się nim za dużo, mówię to oczywiście w kontekście ekonomii, jest autem bardzo przyjemnym w prowadzeniu i to przyjemnym zarówno jeśli chodzi o walory użytkowe, jak i komfort jazdy, ponieważ samochód, tak jak już wcześniej wspomniałem, w przeciwieństwie do niektórych amerykańskich produktów z tych samych czasów gwarantuje bardzo przyjemny komfort jazdy. Jest autem oczywiście żwawym, dynamicznym, no ale to jest jakby naturalna wypadkowa kubatury silnika, ponieważ silnik o dużej pojemności zawsze będzie dawał sobie radę. Jest autem bardzo pojemnym, czyli takim, że można spokojnie jechać tym samochodem w większej liczbie osób i jechać wygodnie. Także jest to samochód, który ma zalety i to nawet na dłuższą metę zalety przesłaniają minusy, ponieważ jeżeli ten samochód ma służyć czemuś, czyli na przykład jeżdżeniu na dłuższe trasy, zabieraniu dużej ilości bagażu, czy po prostu wyjazdom wakacyjnym w większej liczbie osób, sprawdzi się w tej roli bardzo dobrze. Oczywiście przypomnę, jakbyście już zapomnieli, że trzeba wypchać sobie portfel banknotami, żeby regularnie zjeżdżać na stację paliw. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl/sklep.
Link znajduje się w opisie tego odcinka.